of us and for the rest of the world to shine. We try to stop you left, but always return. Baby, it's not your fault. The love you've handed me. Cześć, witajcie na kanale Tenis Stołowy Czopiarze. Materiał filmowy, który oglądacie, jest zwieńczeniem testu, jaki mieliśmy okazję przeprowadzić na deskach otrzymanych od producenta z Bliskiego Wschodu. Są to dwie deski firmy Apex. Deska defensywna i deska ofensywna. Deski są prototypami desek w wersjach dla zawodowców. Deska ofensywna ma blat o grubości około 6,2 mm. Jej waga w przybliżeniu to około 90 g. Wymiary blatu deski to 158 na 150 mm. Zbudowana jest z 7 warstw, w tym użyte zostały włókna węglowe twarde. Deska defensywna zbudowana jest z 5 warstw, przy czym również zostały użyte włókna węglowe miękkie. Grubość blatu to około 5,3 mm. Rozmiar blatu to około 160 na 150 mm. Po przeprowadzeniu kilku gier kontrolnych, jak również zagrań meczowych, natychmiast doszliśmy do wniosku, że nie są to deski przeznaczone dla zawodników na amatorskim poziomie gry. Charakterystyka gry, prędkość odbicia, jak również kontrola w trakcie wykonywania zagrań wymagają bardzo dobrego ogrania i bezbłędnej koordynacji ruchowej. W materiale filmowym, który oglądacie, deską defensywną gra zawodnik w czerwonej koszulce, deską ofensywną gra zawodnik w czarnej koszulce. W przypadku deski ofensywnej założyliśmy na nią okładzinę T-Bar FXP Evolution na podkładzie 1,8 mm oraz czopa Giant Dragon Long w wersji OX. Na deskę defensywną założyliśmy okładzinę DHS Skyline 2 Neo na podkładzie Max oraz długiego czopa Pogo w wersji OX. Wykonanie desek w obu przypadkach jest perfekcyjne. Nie doszukacie się tutaj niedociągnięć, błędów produkcyjnych czy innych zrogowaceń drewna. Obie deski bardzo dobrze leżą w dłoni i pomimo uchwytów wklęsłych, obracanie ich nie stanowiło dla nas najmniejszego problemu. Deska ofensywna ma bardzo mocny, głośny i charakterystyczny klik podczas uderzenia piłeczki. Jest piekielnie szybka. Naszym zdaniem jest nawet dużo szybsza od popularnej deski dla ofensorów Butterfly Viscaria. W trakcie nagrywania recenzji żartowaliśmy nawet, że gramy deską off z 3 plusami. Pomimo założenia na nią wolniejszej okładziny na cieńszym podkładzie, moc deski była tak duża, że jako amatorzy mieliśmy problem z opanowaniem zagrań. Z pewnością nie jest to deska dla amatorów, tylko dla zawodników bardzo dobrze ułożonych technicznie, potrafiących wykorzystać niesamowicie dużą moc, jaka drzemie w tej desce. Na co dzień gramy długimi czopami, więc idąc za ciosem założyliśmy na nią długiego czopa Giant Dragon Long. Blokowanie czopem na tak szybkiej desce jest możliwe i dość często udawało nam się to zrobić. Jednakże na pewno nie jest to łatwe zadanie, biorąc pod uwagę moc, jaką dysponuje deska ofensywna Apex. Zagranie kosy z drugiej czy trzeciej strefy pomimo czopa bez podkładu często skutkowało wyrzucaniem piłki za stół. Szybka deska w przypadku długiego czopa ma również zalety. Mocne zbicie piłki czopem jest bardzo destrukcyjne dla przeciwnika, a stosunkowo łatwo dało się to zrobić, grając deską ofensywną Apex. Czop na desce ofensywnej generował naprawdę bardzo dużą rotację wsteczną. Nie jest możliwe osiągnięcie tak dużej rotacji wstecznej na desce defensywnej. Podsumowując, deska ofensywna Apex to produkt tylko i wyłącznie dla zawodników zaawansowanych technicznie. Powiedzielibyśmy nawet dla zawodowców. Amatorzy z pewnością nie wykorzystają jej potencjału i zniechęcą się do gry w przypadku, kiedy będą mieli problem z trafieniem w pole gry. W przypadku, kiedy chcielibyśmy grać na tej desce czopem, proponujemy czopa o jak najwolniejszej charakterystyce gry i miękką okładzinę na forehand. Przy twardej okładzinie na grubym podkładzie i szybkim czopie gra będzie bardzo trudna do opanowania. Deska defensywna firmy Apex defensywna nazywa się tylko z nazwy. Jest to co najmniej deska typu all-around. Podobnie do deski ofensywnej jest bardzo szybka. Czucie gry jest jednak dużo bardziej wyraźne niż w przypadku deski ofensywnej. Kontrola zagrań jest również dużo lepsza. Jest to na pewno spowodowane wolniejszym parametrem tempa, ale również mają tu swój udział miękkie włókna węglowe, które umożliwiają większą kontrolę gry niż na włóknach węglowych twardych. Lekko powiększony blat ma bardzo duży sweet spot, a czucie oraz odbicie piłki jest bardzo jednorodne. Naszym zdaniem to też nie jest deska dla amatorów. Da się ją w miarę szybko ograć, ale z pewnością jej potencjał w dużo większym stopniu wykorzystają zawodnicy bardzo dobrze zaawansowani technicznie.
Deska nie wybacza zbyt wielu błędów, zwłaszcza podczas ataku z forehandu. Blokowanie długim chopem pogo na tej desce wykonywało się dość łatwo. Piłka zablokowana bardzo szybko nurkowała w dół. Deska ma bardzo charakterystyczne odbicie, które ciężko jest porównać do innych desek, w których zastosowane są włókna węglowe. Nie trzeba wkładać dużo siły w uderzenie, ponieważ nie występuje tu efekt przytrzymywania piłki na desce, tylko odbicie następuje natychmiast. Deska defensywna Apex to deska dla nowoczesnego defensora, a nie klasycznego obrońcy. Zbyt duża moc, jaką prezentuje ta deska, na pewno nie pomoże w grze klasycznym defensorom, a wręcz ją utrudni. Nowoczesny defensor, zaawansowany technicznie po ograniu tej deski, z pewnością wykorzysta jej parametry dużo lepiej niż typowy obrońca. Serdecznie dziękujemy producentowi deski firmie Apex za umożliwienie przetestowania obu egzemplarzy prosto z Omanu. Być może deski w drugiej połowie tego roku pojawią się na polskim rynku sprzętów do tenisa stołowego. Reasumując, obie deski to produkty wysokiej klasy, bardzo dobrze wykonane w najdrobniejszym calu. Oferują bardzo duże możliwości, ale pod warunkiem wykorzystania ich przez zawodników grających na poziomie co najmniej drugiej ligi wzwyż.